Ludzie poznałam 3 lata temu, w 2016 roku, dokładnie kilka dni przed moimi urodzinami. Szczerze powiem, nigdy nie spodziewałabym się, że Indie staną się taką niekończącą historią, niekończącą podróżą, że będę tutaj wracać. Nigdy nie ciągnęło mnie do tego kraju i jedynie co zawsze wzbudzało moją ciekawość, to były te slumsy, które mogłam widzieć na kanale National Geographic czy też Discovery Channel. Pamiętam, że Mumbai to było pierwsze miasto, które zobaczyłam w Indiach, mój pierwszy raz w tym kraju. No i po wyjściu z lotniska zostałam obraz, który przypominał to wszystko, co działo się w filmie Slumdog. Ten nieład, chaos, mnóstwo ludzi śpiących na ulicy w masowej ilości. Ludzie śpiący z psami, kotami, trąbiące tuk-tuki. Takie jakby miasto w mieście, bo slumsy to jakby inny świat, tak? Ludzie, którzy żyją w kaście tej najbiedniejszej. Był to dla mnie nieznany świat. Inna kultura, całkowicie inne życie tych ludzi.
to było chyba głównym takim bodźcem, dlaczego wybrałam się do slumsów. W Mumbai z moją załogą wylądowaliśmy rano. Dystans do lotniska to było może 10 minut. I pamiętam, że wszyscy byliśmy śpiący, bo to był nocny lot. Dosyć ciężki. Te loty do Indii zawsze są pełne, więc jest bardzo dużo pracy, a mało czasu na zrealizowanie tego wszystkiego, co mamy wyznaczone. Mimo to, że byłam zmęczona, postanowiłam, że będę chciała zwiedzić jak najwięcej, będę chciała skorzystać z tej 24-godzinnej podróży, ile się da. I jak tylko przybyłam do hotelu, przebrałam się, spotkałam taksówkarza, który stał pod hotelem, który oczekiwał na klientów i powiedziałam mu, że chciałabym udać się do slumsów, chciałabym zobaczyć miejsca, które są dla mnie całkowicie inne i chciałabym się dowiedzieć, jak żyją ludzie w Mumbai. Jego mina była bezcenna, no bo kto normalny, jaka normalna kobieta, która jest biała, chce dostać się do slumsów, chce zobaczyć coś, co raczej wiąże się z brudem, totalnym syfem, smrodem, z ludźmi, którzy chorują na różne choroby. To nie mieściło się w kanonach tych ludzi. Raczej zaproponowano mi wycieczkę po centrach handlowych, po miejscach turystycznych, gdzie przeważnie są biali ludzie. Naszym takim porozumieniem z taksówkarzem było to, że on zabierze mnie do jakiegoś tam sklepiku, on z tego dostanie jakiś procent od tego sprzedawcy i wtedy zabierze mnie tam, gdzie będę chciała. Przystałam na to. Pojechaliśmy w miejsce, które bardzo mnie zaskoczyło. Były kury, krowy, świnie, wszystko w jednym miejscu. Osły, ludzie, dzieci bawiące się na ulicy, żebrzące. Tętniło życie. Był barber, była rzeźnia, był fryzjer w jednym miejscu. Oczywiście sanitarne warunki bardzo ubogie, wszystko całkowicie inne. Tak jak przypuszczałam, unoszący się zapach ścieków, błoto. No i to, co tak naprawdę podkreślało ten Mumbai, tak? To całe wnętrze. Nie tam jakieś budowle, architektura, tylko to, co otacza ten Mumbai. W Mumbaiu slumsy są jedne z największych na świecie, więc bardzo łatwo się zgubić. Wszystko wygląda podobnie. I niesamowite jest, że ludzie potrafią żyć w takich warunkach. Oczywiście towarzyszył mi taksówkarz, który chodził krok w krok za moimi śladami. Ja z aparatem próbowałam uwiecznić to wszystko, co mnie wtedy otaczało. I w pewnym momencie moim oczom ukazała się dziewczyna. Dziewczyna, która wyglądała niezwykle wśród Hindusów, wśród ludzi, którzy byli o ciemnej karnacji. I to właśnie była ona. Pooja. Nie będę ukrywać, że to, co wtedy przykuło moją uwagę, to kolory jej oczu. To było coś niezwykłego.
Tym bardziej, że jeszcze wtedy nie wiedziałam o wielu rzeczach, dlaczego ten kolor oczu taki jest. No bo jednak to nie jest normalne, że osoba o jej karnacji ma tego typu tęczówki. Przyglądałam się Puzi bardzo uważnie. Próbowałam do niej mówić. Wiadomo, że nie mówiłam w języku hindi, ale chciałam z nią nawiązać jakąś nić porozumienia, gdzie po chwili dowiedziałam się, że jest osobą niesłyszącą, która nie mówi. Powiedział mi o tym jej ojciec, który siedział na ganku tuż obok, bo Puzia stała przed slumsem, przed wejściem do swojego domu. I tak narodziła się nasza historia. Muszę też powiedzieć, że Puzia była pierwszą taką osobą w moim życiu, z którą miałam styczność, która była osobą głuchoniemą. To była dla mnie pewna nowość, bo nie wiedziałam, jak z tego typu osobą się porozumieć. Już pomijam, że jest to inny język migowy, bo w Indiach język migowy różni się od tego w Polsce. Niedługo potem zorientowałam się, że Puzia nawet nie potrafi posługiwać się językiem migowym. Tego dnia, gdy ją poznałam, nie spędziłam w slumsach dużo czasu. Zaintrygowała mnie jej historia, która jeszcze nie była do końca mi znana. Ale chodziło mi o sam fakt, że dziewczyna żyjąca w slumsach nie słyszy, nie mówi, żyje w trudnych warunkach i mimo wszystko sobie radzi. Gdy wróciłam do hotelu, to dużo rozmyślałam o tej niebieskookiej dziewczynie. Jeszcze nie znałam nawet wtedy jej imienia. I miałam jakiś taki niedosyt. Pomyślałam sobie, że jeszcze chciałabym tam wrócić. Utworzyłam relację na bloga, napisałam o tym, co mnie spotkało, wstawiłam zdjęcia i całkowicie przypadkowo od jednej z internautek dowiedziałam się, że te oczy, ten niebieski kolor, to nie jest kwestia tego, że po prostu się z nimi urodziła, a najprawdopodobniej jest to syndrom Vanderburga. Ja wstawiam link pod filmikiem, żebyście mogli sobie poczytać o tego typu chorobie. Aczkolwiek postaram się w skrócie opowiedzieć, co to jest za choroba genetyczna. Jest to choroba, która ma różne stopnie i w zależności od stopnia występują różne deformacje, a także dysfunkcje. W przypadku Puzi wystąpił niedosłuch i obecnie Puzia w ogóle nie słyszy, jeżeli nie ma aparatu. Stąd też rozpoznanie syndromu następuje po kolorze tęczówek. Zanim poleciałam do Mumbaiu kolejny raz, minęły raptem 4 miesiące. Przygotowałam dla Puzi prezent. To było nasze wspólne zdjęcie, które oprawiłam w ramkę. Nie pamiętałam lokalizacji, nie wiedziałam, jak tam trafię. Zastanawiałam się, czy po przylocie będę w stanie sama odnaleźć miejsce, w którym Puzia mieszkała. Ten taksówkarz, z którym miałam wcześniej kontakt, z którym pojechałam do slumsów po raz pierwszy, nie dał mi do siebie namiarów, więc problemem było to, aby ją ponownie odnaleźć. Po przylocie chciałam jak najszybciej ponownie udać się do slumsów. Musiałam znowu znaleźć taksówkarza, który by mnie tam zabrał. Tym razem jednak nie było problemu, ale gdy zapytał mnie o lokalizację, nie byłam w stanie mu określić, dokąd jedziemy. Opisałam mu mniej więcej sytuację, że szukam jednej dziewczyny, mieszka gdzieś niedaleko stąd i generalnie
nie do końca wiem, jaka to jest dzielnica, czy to będzie tu, czy tam. I było to trochę takie skomplikowane, a nawet bardzo. So what I need, we have to go to slums, and I've been before. It's next to our hotel. It's next to the airport. Okay. Just I don't remember exactly where, because the slums, you know, it's a lot of places. What I'm saying, I just met one girl. I wanna find her, and you have to help me. Okay. Because you know she lives in slums. I'm always going there where the people living, because I'm curious about the general life, not only in the hotel, you know. Yeah. So, I really wanna meet her again. I'm not sure, you know. I don't think it was here. Yeah, here is the slum inside. You have seen there. Yes, but the entrance was from another side. And which you intensive like, then I don't know. I don't remember the guy, you know. Yeah, you know, Because remember? the taxi driver was different. That's why I even don't know how to explain, you know, where is the place, because there is no address. This one is the slum. It's the big slum. You see I know, inside but bottom? yes, but I have to enter from which side, because there was different entrance. Like it was looking a bit different. I think let's go from this side. Yeah, I will. yeah, okay. I wanna just check, okay? Okay. Okay, so I will show you on my Facebook. There are some pictures, and so I think it will be there, but close Yeah, to. here you come to here. I don't know. There was like a parking, you know. Parking? Car Yeah. taxi parking? No, not taxi parking. There was possibility to just park there, you know, and next to there were slums, and there was a bridge. See, baby, here is that. Oh my god, what's that? Patrzcie. What is she doing? I really don't know. Where is it? I try to see. It was many things like girl, but that's it. What I have. Od 15 minut jeździmy w koło. Nie możemy nic ogarnąć. Have you seen her? Oh, yeah, yeah, yeah. See that? Here. Jest siła, że niemym tchem tak mnie wzywa. I jeśli świat nie słyszy jej, ja rozumiem oczu szef, bo los dał nam to. Tak naprawdę znalazłam ją dzięki zdjęciom, które wykonałam wcześniej, i dzięki sąsiadowi, który naprowadził mnie na slums, w którym żyłam. Bardzo się cieszyłam, że ją odnalazłam, że się udało i że w sumie los postawił nas na tej wspólnej drodze. Na pewno będę wspominać to spotkanie do końca moich dni i wiem dzięki temu, że nic nie dzieje się przez przypadek. To jest nie do opisania. Towarzyszyły nam tego dnia wielkie emocje. Przypuszczam, że Pudzia była bardzo zaskoczona, gdyż nie oczekiwała, że ktoś do niej wróci, a szczególnie z innego kraju. Nasze światy były totalnie inne. Zaplanowałam tego dnia wyjście wspólne. Chciałam, aby Pudzia poczuła, że slumsy to nie koniec świata. To nie jest miejsce, w którym musi być. Chciałam, żeby poczuła, że może być to całkowicie inne życie. I nie wiem, czy w tamtym momencie było to dobre, bo wiadomo, że nic nie zmieni wyjście do restauracji, nic nie zmieni to, że dam jej kilka rupii i to, że kupię jej jakieś rzeczy. Był to nasz wspólny, fajny czas. Nigdy nie sądziłam, że coś takiego będę organizować i że jakoś
będę chciała się zaangażować w tego typu charytatywny projekt. Bo tak naprawdę początkowo to tak traktowałam. Nie sądziłam, że te nasze relacje przerodzą się w takie głębsze, gdzie faktycznie będzie mi bardzo zależeć na jej życiu. Niesamowite było to, że mogłyśmy doświadczać razem tego jej szczęścia. Mogłam doświadczyć, jak próbuje nowe potrawy, jak coś, co dla mnie jest normalne, dla niej staje się czymś interesującym, czymś, co jest w ogóle niecodzienne. Jej ojciec nie miał nic przeciwko, bym z nią wyszła na miasto, a wręcz zachęcał ludzi do tego, aby ze mną poszła. Nawet padły z jego ust takie słowa, bo przetłumaczono mi je, że mogę sobie ją wziąć na zawsze. Znaczy wzięłam to pół żartem, pół serio, ale było to dziwne. Cały ten dzień był fascynujący i nasza komunikacja jakby rozwijała się. Każdy pyta mnie, jak się porozumiewamy. Dzisiaj jest to zaawansowana wersja i bardzo łatwo nam się porozumieć, ale jeśli chodzi o te nasze początki, to było ciężko, bo działała bardziej kreatywność. Pudzia, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy Pudzia mówi, czy w sensie posługuje się językiem migowym. Ja w ogóle nie potrafiłam tego języka, także nawet jeżeli by potrafiła, to pewnie ja bym miała z tym problem. Ale w grę wchodziły kredki, w grę wchodziły kartki, rysowałyśmy i próbowałyśmy nawiązać taki nasz dialog, nowy język, który potem z biegiem czasu nam służył. Czasem ciężko mi niektóre rzeczy jakby wytłumaczyć Pudzi. Ciężko mi zobrazować pewne sytuacje, kiedy chcę jej coś przekazać, ale służy nam do tego internet, czasami też rysujemy, mamy też gesty, które świadczą o pewnych rzeczach. To jest nasz taki wspólny język obecnie. Nie wiem, jak go nazwać, no, pudziowy, olowy język. Po tym takim naszym zapoznawczym spotkaniu mogłam przyjrzeć się Pudzi, mogłam bardziej przeanalizować, co to jest za osoba, jak spostrzega rzeczywistość, bo nie tylko dla mnie nowością była jej postać, ale przede wszystkim to, że miałam kontakt z osobą, która nie potrafiła mówić i nie słyszała. Pudzia mieszkała z ojcem i mieszkała z bratem. Tyle wiedziałam na tamten moment. Analizowałam, zastanawiałam się, co kobieta może dać drugiej kobiecie. No bo Pudzia nie słyszała, nie chodziła do szkoły, żyła z dnia na dzień, praktycznie cały czas, 24 godziny na dobę przebywała w tych slumsach. Dlatego też ta inicjatywa, aby wyrwać ją chociaż na ten jeden dzień z tych murów slumsów, była dla mnie bardzo ważna. Pomyślałam wtedy, że można by było zrobić więcej. Dlaczego by jej nie wysłać do tej szkoły? Dlaczego by nie pokazać jej tego świata lepszego? Dlaczego nie miałaby stać się kimś lepszym, kimś, kto może coś osiągnąć? Jeszcze wtedy, gdy byłyśmy w tej restauracji, budowałyśmy tą swoją komunikację, starałam się zapytać jej, oznajmić jej, czy nie zechciałaby pójść do szkoły, czy nie chciałaby usłyszeć, czy nie chciałaby zmienić jakoś swojego życia. Wiem, że to jest dziwne, ale
dużo myślałam, tak? Że skoro 24 godziny spędza tylko w slumsie, to może czas to zmienić, skoro pojawiłam się na jej drodze. Relacjonowałam na blogu te wszystkie zdarzenia, to wszystko, co się wtedy działo. Otrzymywałam od ludzi wsparcie. Bardzo poruszyła ich ta historia, że jest taka dziewczyna, która żyje w tym swoim świecie zamkniętym w środowisku, gdzie nikt jej nie rozumie, mimo że jest ta spontaniczna konwersacja pomiędzy członkami rodziny, pomiędzy ludźmi z sąsiedztwa, ale wydawałoby się, że można byłoby coś z tym zrobić. I niejednokrotnie padały pomysły, by wysłać Pudzie do szkoły, by zrobić coś, co mogłoby dać jej szansę w przyszłości. Odezwało się wiele osób, pisały mi o tym, aby Pudzie posłać do szkoły, która specjalizuje się w edukowaniu ludzi, którzy nie słyszą. I to był dobry pomysł, ponieważ w normalnej szkole Pudzia by się nie odnalazła. Tak jak próbowałam rozmawiać z jej ojcem, dowiedziałam się, że kiedyś chodziła do szkoły, ale nie dano jej szansy na kontynuowanie, ponieważ była w normalnej szkole i stwierdzono, że skoro nie mówi i nie słyszy, to jest bez sensu, żeby się uczyła. Oczywiście ja, biała, tego nie rozumiałam. W naszych kanonach, w naszych głowach osób, które pochodzą z Europy, które pochodzą z cywilizowanych państw, no nie mieści się w głowie, tak? Żeby ktoś nie mógł chodzić do szkoły tylko dlatego, że nie słyszy i nie mówi. Czułam, że zaszła we mnie pewna zmiana. Doceniałam więcej. Raptem 2 razy w Indiach zmieniły mój pogląd. Zmieniły naprawdę wszystko, bo od tego zaczęły się przyloty, od tego zaczęła się moja niekończąca podróż do Mumbaiu. Jednak z czasem mogłam jeszcze bardziej poznawać tą kulturę, mogłam zagłębiać się. Studiowałam życie ludzi, którzy wiodą je całkowicie inaczej. Moja linia lotnicza zdecydowała się zawiesić pobyty w Mumbaiu, więc zostały tylko loty w tą i z powrotem. Ale oczywiście, jako że udało mi się odnaleźć Pudzie, to chciałam kontynuować tą naszą znajomość, rozwijać tą przyjaźń, mimo że dla wielu wydaje się ona absurdalna, że biała kobieta i jakaś tam dziewczyna ze slumsów mogą ze sobą się komunikować, mogą mieć jakąkolwiek relację. 3 miesiące zajęło mi rozpracowywanie takiego planu, w jaki sposób mogłabym wysłać ją do szkoły, ponieważ nie znałam nikogo w Indiach, nie miałam jeszcze wtedy znajomych. Jedynymi znajomymi były dziewczyny z pokładu, inne stewardessy. No to czasami pytałam się o jakieś rady, gdzie w Mumbaiu mogę znaleźć tego typu szkołę, gdzie mogę znaleźć jakieś organizacje, które pomogłyby mi wesprzeć tą inicjatywę, aby pomóc dziewczynie, która pochodzi z takiego środowiska. Wyszukiwałam różnych grup na Facebooku i na różnych innych portalach, tam gdzie zapisywali się lokalni ludzie. Chciałam zebrać jak najwięcej informacji, które potem umożliwiłyby mi realizację tych planów. Bo wyobraźcie sobie, że lecicie do obcego państwa i macie zorganizować komuś życie, nowe życie. W grudniu przytrafiła nam się niespodzianka, zbliżały się święta, czas dla dumy, refleksji. Chciałam
Chciałam dać Pudzi prezent, ale wiedziałam, że już więcej nie latamy do Indii, w sensie z pobytami, i postanowiłam, że po nowym roku ją zobaczę i coś jej dam. Ale los sprawił, że mogłyśmy się spotkać. Wróciłam z urlopu, to było tylko kilka dni urlopu, ale wystarczyłoby spędzić z rodziną święta, wystarczyłoby się nacieszyć. Jeszcze potem wróciłam do Omanu z moją mamą, więc jeszcze miałam czas i szansę, by nacieszyć się jej towarzystwem. Z 26 na 27 grudnia wykonywałam nocny lot na Goa, to jest miejscowość w Indiach. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Wystartowaliśmy, moja mama czekała w domu, rano miałam wrócić. Po starcie standardowo serwis, rozdaliśmy pasażerom posiłki i nagle kapitan ogłosił nam, że nie możemy lądować w porcie docelowym i powiedziano nam, że lądujemy w Mumbaiu. No co moja mina zrzędła, bo Mumbai kojarzył mi się właśnie z Pudzią. Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby tam zostać. Był taki moment ekscytacji, no bo przeważnie lądowania nieplanowane wiążą się z pobytem, jeżeli są jakieś większe problemy na drugim lotnisku. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale w tym przypadku tak było. Po wylądowaniu obsługa naziemna oznajmiła nam, że wystąpiły problemy na pasie startowym na Goa i że nie będziemy mogli kontynuować podróży. Firma przyznała nam 28 godzin wypoczynku, co dla mnie było naprawdę dużym zaskoczeniem, bo przeszło mi przez myśl, żeby tam zostać, tak jak już powiedziałam. Cały czas myślałam o tym całym przypadku, który moim zdaniem nie był tylko przypadkiem, a po prostu tak miało być. Jako że był plan, aby ją wysłać do szkoły, zakupiłam jej przybory. Pamiętam, że kupiłam też taką czapkę Mikołaja i tak udałam się do slumsów. Będąc już w Mumbaiu po raz trzeci, nie miałam problemu z tym, aby ją znaleźć. I znowu miałyśmy tą okazję, żeby spędzić ze sobą kolejny dzień. Ja rozmawiałam z Pudzi tatą tego dnia o planach, o szkole. Sam był podekscytowany. Wydawał się chętny, aby córka miała tą możliwość. Ja miałam początkowo bardzo dobre o nim zdanie. Wydawało mi się, że on też chce dla niej dobrze. Wszystko wydawało się, że idzie w dobrym kierunku. Pojawiła się też inicjatywa zbiórki, aby zebrać pieniądze na to lepsze życie Pudzi. Udało się to zrealizować. Skontaktowałam się z kilkoma Hindusami. Jeden nawet przyleciał z Dubaju do Mumbaiu, żeby mi pomóc w formalnościach, bo powiedział mi, że kiedyś miał okazję pracować w szkole dla ludzi niesłyszących i że postara się, aby Pudzia mogła w tej szkole rozpocząć edukację. Można powiedzieć, że ustaliliśmy datę spotkania. Ja złożyłam dokumenty o wizę i kilka dni potem na wolnym poleciałam do Indii. Lądując w Mumbaiu, nie miałam pojęcia, jak sobie z tym wszystkim poradzę, czy podołam temu zadaniu, aby zrealizować ten cały swój plan, tak, żeby wysłać ją do tej szkoły, bo na tym bardzo mi zależało. Nie umiem powiedzieć dlaczego. Po prostu poznając jej historię, stwierdziłam, że byłoby warto to zmienić. Szczególnie, że wiele kobiet nie ma na to szans, a los postawił nas na wspólnej drodze. Pierwszego dnia jechałyśmy do lekarza sprawdzić, czy w ogóle jest szansa, aby Pudzia usłyszała, czy to z aparatem, czy jest jakaś alternatywa dla jej leczenia.
Najpierw mówiono nam, że nie ma takiej szansy, potem, że jest, bo zostanie wszczepiony implant. Potem okazało się, że wszczepienie implantu dotyczy tylko ludzi, tylko dzieci. Miałam totalny miks w głowie. Tak jak powiedziałam, nie miałam nigdy styczności z ludźmi z tego typu chorobą i potem też jeszcze okazało się, że Pudzia ma ten syndrom. Został on potwierdzony. Było to dla mnie duże przeżycie. Kolejny dzień był punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o jej słuch, bo udało mi się spotkać z Rohanem. To była osoba, która zobowiązała się przyjechać z Dubaju, która pracowała w tej szkole. Pojechałyśmy do placówki. Pudzia miała oficjalną rozmowę z dyrektorką. Chciała się ona upewnić, że jej poziom jest niski i że Pudzia będzie przyznana do klasy z dziećmi w wieku 6 lat, no bo niestety trzeba było zacząć wszystko od nowa. Właśnie, kochani, jedziemy do szkoły. Pudzia zapozna się z nauczycielami, będzie rozmowa przeprowadzona z dyrektorem i mam nadzieję, że wszystko się uda w związku z jej edukacją. Her name she wrote in English and father's name in Marathi. Bless you. माझं नाव कसं लता नायर. माझं काय बाबा. तुझं नाव बाबा. बरोबर तुझं नाव लता. लता. Mama. Now he is able to hear, he is able to speak, he is able to do everything. But before going again, I take out the machine. I feel bad. Right, See, this is what we need to make. Is the mold. Once she gets the mold, then she can use the mold. Allah. Has seeds. Where are the seeds? Inside. It is. How is it? Dobra informacja była taka, że była szansa na to, aby Pudzia usłyszała. Dyrektorka powiedziała mi, że żadne implanty, że nic oprócz aparatu. Jedyne, co trzeba było zrobić, to zamówić jej nowy. Trzeba było Pudzię umówić na wizytę. No, see, it depends on the year. That probably won't fit her as well. Yeah, the mold is not here. Getting some sound? No, because now see, she has never heard sound. So we have to get her wax removed from the ear and then make her mold for her. Now, well, everything that will happen over there. At the government hospital, everything will happen faster. Tego dnia dowiedziałam się też o tym, że Pudzia była molestowana w dzieciństwie. Tak wynikało z tej rozmowy z dyrektorką. Pytała ją o sytuację rodzinną i zaczęły pojawiać się nowe informacje. Zaczęłam dowiadywać się różnych rzeczy, o których nie miałam zupełnie pojęcia. Dyrektorka ta była osobą kompetentną, bo prowadziła tą szkołę już kilkanaście lat. Miała do czynienia z różnymi dziewczynkami ze slumsów. Opowiadała mi historie, które przytrafiły się w przeciągu tych 15 lat jej kariery. Co się działo, jak wyciągała dziewczyny z opresji, jak walczyła z systemem, bo w Indiach system jest bardzo ciężki, jeżeli chodzi o gwałty, o tego typu sprawy, jak molestowanie, jak różne sytuacje. Poznałam osobę, która zechciała mi w tym wszystkim pomagać. Był to jeden z Hindusów, który był fotografem w Mumbaiu. Jego
pomoc była naprawdę niezastąpiona i w tłumaczeniu, przede wszystkim w tej barierze językowej, jeżeli chodzi o mnie, no bo ja nie porozumiewam się w języku hindi. Musiałyśmy też sprawdzić Pudzi zdrowie, miała niedowagę. Musiałyśmy zapisać ją do dentysty. Takie były wymogi szkoły, do której Pudzie zapisywaliśmy. Moje wolne dni to był praktycznie Mumbai. My address, so it's Oman Al-Azhar. After is important. What? Is it before? Aparat w przypadku Pudzi miał odgrywać bardzo ważną rolę, bo pomagał jej uczyć się mówić. Moment, w którym Pudzia usłyszała po raz pierwszy dzięki temu urządzeniu, był chyba jednym z najpiękniejszych momentów w moim życiu, gdzie mogłam doświadczać tego, jak ktoś znowu słyszy te dźwięki z zewnątrz. Co prawda dla takiej osoby, która dopiero założy aparat, która ma 18 lat i nie miała tych terapii, nie miała możliwości rozwoju, to te dźwięki nie będą rozumiane tak jak dla takiego dziecka, które dorasta i przyzwyczaja się do dźwięków. Więc na pewno było to dla niej bardzo obce, ale pomocne. बॅटरी याच्यामध्ये नाही कळलं तुला तुझंच आहे बाबा देते थांब लक्षात आलं याची बॅगडी वेगळी याची बॅगडी वेगळी याच्या पूर्ण पूजा ओला ओला अच्छा ओला इज या ओला पूजा संपलं ओ पू नाही पू पू केलंस मी नाही ओ पो नाही असं कर ओ ओ ला 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 ओ ला o la. She'll not be able to say la. She'll say ta. That's okay. Papa. Tata. Kaka. Kaka. Zdarzało jej się zdejmować ten aparat, bo miewała migreny. Początki były bardzo trudne, ale cieszyła się, że może korzystać. Pudzia miała opłaconą szkołę, miała opłacony transport, miała w zasadzie wszystko opłacone, co było jej wtedy potrzebne. Przybywając do Mumbaiu regularnie, miałam okazję śledzić jej postępy, jak uczy się pisać, jak uczy się liczyć, bo tak jak powiedziałam, wszystkiego musiała uczyć się od nowa. Very good. Say it again. My name is Pooja. Yeah, it's clear. Pudzia była bardzo szczęśliwa. Uczyła się nowych rzeczy, rozwijała się, poszerzała te swoje horyzonty. Miło było patrzeć na ten obraz, na to, co mogłam stworzyć wraz z ludźmi, którzy mnie wspierali tą zbiórką. Naprawdę działy się
piękne rzeczy. W miarę możliwości, gdy byłam w Mumbai, uczęszczałam z nią na te lekcje. Patrzyłam, jak Pudzia uczy się liczyć, uczy się nowych wyrazów, uczy się wszystkiego od nowa. Co prawda miała umiejętność pisania, ale nie rozumiała tego, co pisze. Potrafiła przepisać, potrafiła pięknie rysować. Miałam kontakt z nauczycielami, więc też na bieżąco byłam z tym, jakie robi Pudzia postępy. Informowano mnie telefonicznie, jak to wszystko wygląda. Pudzia miała też przyjaciółkę, która miała 11 lat, co prawda, ale dziewczyny bardzo się przyjaźniły. Któregoś razu zapytały mnie, czy mogłyby uczęszczać do szkoły razem. Zgodziłam się. Z tej zbiórki także opłaciłam Rii szkołę, no i dziewczyny ostatecznie chodziły do niej razem. Puja. Puja. Co prawda, zanim do tego doszło, musiałam upewnić się, że rodzice tej dziewczynki wyrażą na to zgodę, no bo to było jeszcze dziecko i tak po prostu wysłać kogoś do szkoły, no nie można bez zgody. Było wszystko potrzebne, było potrzebne załatwienie formalności, więc rodzice tej dziewczynki też musieli ze mną pojechać do szkoły i złożyć takie oświadczenie, że wyrażają zgodę, abym to ja pokrywała koszty, a Ria będzie uczęszczać do placówki. Starałam się robić tak, aby Pudzia miała komfort, gdy chodziła do szkoły. Wiedziałam, że śpi na ziemi, więc zakupiliśmy materac. Ryan bardzo dużo mi pomagał, załatwiał różne formalności, jeżeli chodzi właśnie o ten język. Jeździliśmy po różnych sklepach, zabieraliśmy Pudzię na zakupy, bo trzeba było ją zaopatrzyć w nowe ubrania, musieliśmy zakupić jej nowy mundurek. Było bardzo dużo zobowiązań, no i to dla mnie była bardzo też duża odpowiedzialność tym samym. Choć ona milczy, jej głos ukrywa się w błękicie wzroku, odczytasz każdy wers. Tysiące marzeń w jej oczach śpią od lat, choć wewnątrz krzyczy, nie słyszy jej ten świat. Jako że Ryan był fotografem z zawodu, a Pudzia kochała zdjęcia, kochała pozować przed aparatem, to robił wiele zdjęć. Urozmaicał dziewczynom popołudnie, po tym, gdy kończyły szkołę, braliśmy je do parku. Nawet któregoś razu napisałam do jednej dziewczyny w Mumbaiu, znalazłam ją na grupie na Facebooku i zapytałam, czy nie byłaby zainteresowana, aby zrobić sesję zdjęciową, bo widziałam, że organizuje sesję do swojego portfolio. No i przedstawiłam jej Pudzię, powiedziałam, jaka jest jej historia i zgodziła się. Zabrałam dziewczyny na taką sesję. You're beautiful. She's amazing. Dziewczyny miały naprawdę fajną zabawę. Mogły się poczuć jak prawdziwe gwiazdy. Ta dziewczyna nawet wynajęła na swój koszt
koleżankę, która była make-upistką i robiła fryzury. To było naprawdę fajne, że oprócz mnie, Ryana, angażowały się jeszcze w to wszystko inne osoby. Pamiętam też jedne z piękniejszych urodzin Budzi. Tak mi się wydaje, że to były jedne z piękniejszych, bo przywieźliśmy jej tort, mogła zdmuchnąć świeczki. Myślę, że przez ten czas Budzia mogła zaznać naprawdę innego życia. Mogła poczuć, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być osobą, która ma jakąś wartość, a nie jest tylko własnością ojca i służy jedynie do tego, aby prać mu ubrania i sprzątać i mieszkać 24 godziny w slumsie, no, w bardzo, bardzo ciężkich warunkach. Trzeba było tłumaczyć jej bardzo dużo rzeczy. Byłam taką trochę siostrą dla niej, trochę mamą, szczególnie jeżeli chodzi o te kwestie kobiece, tak. Tłumaczyłam Budzi, dlaczego mamy menstruację, my kobiety, jak się zabezpieczać. Starałam mi się nakreślić pewne rzeczy, chociaż przyznam, że osobie, która nie słyszy i która nie posługuje się tym językiem migowym, no to było naprawdę ciężko jej wytłumaczyć, na czym polega ta menstruacja, że są dni płodne. To było wyzwaniem, nie było to łatwe. Gdzieś na końcu świata pisała się historia nasza, dwóch różnych kobiet, gdzie nie zawsze było łatwo, bo takie chwile, które były piękne, owszem było ich mnóstwo, ale ciemne chmury też nadeszły. Miałyśmy dużo przygód. Pamiętam, jak Budzia w centrum handlowym przestraszyła się schodów ruchomych. Nie chciała na nie wejść. W sumie się nie dziwię, bo widziała je po raz pierwszy. Raczej ludzie ze slumsów nie mają czego szukać w tego typu miejscach. No bo z wiadomych przyczyn nie mają pieniędzy. Pamiętam też, jak Budzia siedziała zbyt długo w przebieralni. Zajęło jej chyba to z 10 minut, 20, a miała tylko bluzkę do przymierzenia i spodnie, ale chyba nie mogła się zdecydować. Pamiętam, że pukałam w te drzwi, pukałam i po chwili zdałam sobie sprawę, że Olka, przecież ona nie słyszy. Albo też była sytuacja, kiedy Budzi kupiłam szampon i odżywkę oraz balsam do ciała. No to zgadnijcie, czego użyła do mycia głowy. Balsamu. Miałyśmy takie różne historie. Może trochę chore. Muszę wyskrobać jedną rzecz. Bo Budzia przypaliła mleko w czajniku. Zapomniałam jej powiedzieć, bo było tyle rzeczy do omówienia przed remontem. Zapomniałam jej powiedzieć, że to tylko i wyłącznie wody się wlewa i teraz muszę wyskrobać to co wlałam. Myślała, że tutaj się gotuje mleko, no. Pewnego dnia dostałam telefon ze szkoły, że Budzi nie ma. Zdziwiłam się, no bo normalnie chodziła, tak, wszystko było dobrze, wszystko się układało. Pomyślałam sobie, że no może jest chora, może źle się poczuła, albo może miała miesiączkę, bo to też było dla niej pretekstem czasami, żeby nie iść do szkoły, ale właśnie tłumaczyłam jej, że to jest coś normalnego i każda z nas przez to przechodzi. Niestety, tak jak nie było Budzi w szkole, tak Ria też nie mogła do niej uczęszczać, bo dziewczyny chciały za wszelką cenę chodzić razem do szkoły i to była ich motywacja. Szczególnie dla Rii, no nie chciała iść sama, chciała iść z Budzią. Pół biedy, kiedy Budzia chodziła sama, ale w Rii przypadku było trochę inaczej. No więc poprosiłam Ryana, aby skontaktował się z ojcem Budzi. I tak jak się okazało i tak jak myślałam, powiedział, że jest ona chora. No ale mijał jeden tydzień, drugi tydzień, a jej dalej nie było w szkole. Więc wytłumaczyliśmy, że 2 tygodnie to zdecydowanie za dużo
jeśli chodzi o zwykłe przeziębienie i że powinna do tej szkoły w końcu pójść. No to następnego dnia poszła, ale już kolejnego znowu jej nie było. Ja dzieliłam swoje życie na 3 kraje, na Oman, Indię i Polskę. W Omanie pracowałam jako stewardessa. Do Polski przylatywałam z wiadomych względów, pochodzę z Polski, tam mam rodzinę, a w Indiach miałam pudzie, tak? No i tą odpowiedzialność, do której się po prostu poczuwałam i wiedziałam, że muszę tam być. Tym razem nie było inaczej, poleciałam, by zobaczyć, co się dzieje, dlaczego to uczęszczanie do szkoły jest nieregularne. No i byłam trochę zmieszana sytuacją, bo Puzia odmawiała, nie chciała iść, a ja nie znałam powodów. Wiedziałam, co jest. Zaczęła mi mówić, że no ona jednak to nie chce chodzić z 6-latkami, że te dzieci są za małe i w ogóle to, no nie, no to jest bez sensu. No ja mówię, no Puzia, ale przecież było dobrze, wszystko było w porządku, cieszyłaś się, podobało ci się i co teraz? Ona, że nie. Kolejne dni to było przekonywanie. No i faktycznie zawiozłam ją do szkoły, rozmawiałam z nauczycielką, próbowałam dowiedzieć się, co się dzieje. No, nauczycielka mówiła, że są postępy, ale że Puzia czasami odmawia współpracy. No i ja nie znałam powodu dalej. A tak naprawdę o tej całej sytuacji dowiadywałam się z kolejną wizytą w Indiach, bo po tygodniu znowu przyleciałam i sprawdzałam, dlaczego znowu jej nie ma, tak? Czyli wtedy, kiedy miałam wolne, byłam w Mumbai. W którymś momencie Puzia wysypała mi się, że ojciec ją bije. I znowuż, o co chodzi? Dlaczego? Okazało się, że on nie chce, żeby do szkoły jego córka chodziła, ponieważ ona ma inne obowiązki, ona musi prać, musi sprzątać, nic nie jest zrobione wokół. No odkąd chodziła do szkoły, to nie ma porządku, nie ma kto wokół ogarniać sytuacji i nie ma kto wykonywać tych domowych obowiązków. Jak się dowiedziałam, ojciec skutecznie ją demotywował, to on jej mówił, że nauczycielki są głupie, że śmiał się z niej, że chodzi z małymi dziećmi do szkoły. No i to wystarczyło, żeby po prostu ją zniechęcić. Szczególnie, że ją bił, tak? Przemoc fizyczna występowała i myślę, że to też było takie zastraszenie. Kolejne godziny to były rozmowy wraz z Ryanem i z ojcem Puzi. Tłumaczenie. Przyszli nawet sąsiedzi, u których można by podejrzewać tą zazdrość, tak? Bo ludzie też mnie pytali, no Boże, pomagasz tylko jednej osobie, tylko ta jedna osoba ma dobre rzeczy, materac, to, tamto, jedzenie, wszystko przywozisz, ale tak naprawdę ci sąsiedzi dużo pomagali. To oni pomagali mi dźwigać te wszystkie siatki, to oni przychodzili tłumaczyć ojcu Pudzi, że szkoła jest istotna. To tak naprawdę też ich zasługa. Ja wiedziałam, że to są wielkie problemy i tak naprawdę w slumsach ludzie nie mają wbite do głowy, że mają się uczyć, że to jest coś najważniejszego na świecie, że to dzięki nauce będą mogli być kimś. Tego na co dzień nie ma. Oczywiście są osoby, które chodzą do szkoły, ale też duża część, znaczna część nie chodzi. Oni nie wiedzą, co to są obowiązki, dyscyplina, że tak po prostu trzeba. Do slumsów nie biega kurator, nikt za specjalnie sobie nie zawraca głowy tym, co dzieje się w tych rodzinach biednych, tak? Nie ma czegoś takiego jak 500+, zasiłki, terapie darmowe, jakiekolwiek wsparcie, tak? Opieka społeczna. Ta populacja jest zbyt duża i organizacje, które są prywatne, nie nadążają. No a mało tego, te organizacje też często są skorumpowane. Sama się nawet o tym przekonałam.
Przez tą całą złą sytuację miałam okazję dowiedzieć się, że Pudzi mama żyje. Bo tak naprawdę nie wiedziałam wcześniej, co się z nią dzieje. Nigdy nie naciskałam na Pudzie, bo nie wiedziałam, jaka będzie reakcja, czy może będzie jej przykro z tego powodu, bo tej matki tam nie widziałam w slumsie z tym ojcem i jej bratem. Więc tak naprawdę po jakimś czasie miałam dopiero okazję dowiedzieć się. Któregoś razu Pudzia oznajmiła, że jedziemy do jej mamy, że mieszka ona kawałek od Mumbaiu. No i zdawało mi się, znaczy teraz, tak, z perspektywy czasu zdaje mi się, że ona po prostu szukała u niej pomocy, dlatego nagle zdecydowała się do niej pojechać. Gdy zobaczyłam ją po raz pierwszy, wydawała mi się dobrą kobietą, bo przytuliła mnie, powitała bardzo gościnnie, z chęcią rozmawiała, mówiła Ryanowi, co się dzieje, mówiła o przemocy swojego byłego męża, mówiła o tym, jak traktuje Pudzię. My z kolei opowiedzieliśmy jej o szkole, o tym, że chcielibyśmy, aby córka miała dobre życie, aby mogła coś osiągnąć. Ona to potwierdziła. Następnego dnia pojawiła się w szkole. Był też ojciec Pudzi. Były przeprowadzone rozmowy. Cały czas z Ryanem walczyliśmy o to, aby Pudzia mogła kontynuować tą edukację. Był też pomysł szkoły z internatem, ale żadna ze szkół nie chciała Pudzi przyjąć, ponieważ ona już skończyła 18 lat i nikt nie chciał brać za nią odpowiedzialności w tym wieku. Ja oferowałam oczywiście pieniądze, pytałam, czy może jednak się uda. Mówiłam o tym wszystkim, co się działo, ale tak naprawdę nikogo to nie interesowało. Tak jak wspomniałam, szukałam też pomocy u organizacji pozarządowych, ale okazało się, że musiałam, znaczy, jeżeli chciałabym jakąkolwiek pomoc otrzymać, to musiałabym zapłacić ponad $1000. Czyli tak naprawdę nie było to nic, co by było związane z działalnością charytatywną. Spędziłam też kilka dobrych godzin na posterunku policji, ale czy to coś dało? Niestety nic, bo policja nie ingeruje w sprawy rodzinne. To jest właśnie ta, moim zdaniem, patologia. Nie widziałam chęci pomocy. Wszyscy rozkładali ręce. Szkoła rozkładała ręce. Wszyscy. Tłumaczono mi, że takich jak ona są miliony. No i co oni mogą zrobić? Ja Pudzię dalej próbowałam przekonywać do tej szkoły, ale ojciec niestety, no, ja w prawo, on w lewo. On ją bił, przekonywał, żeby nie szła, demotywował dalej. No i niestety skutki były opłakane i dziewczyna ostatecznie nie chodziła już do szkoły. Tym samym Ria też nie chodziła do szkoły, bo nie chciała chodzić bez Pudzi. No i tutaj nie mogłam nic więcej zrobić, bo nikt nawet nie chciał nam pomóc. I ojciec cały czas powtarzał jedno jak mantrę, że ona nie musi chodzić do szkoły, szkoła nie jest jej potrzebna, ona ma sprzątać, zmywać, ma prać jego ubrania i jego syna i to w zasadzie tyle, co musi robić. A reszta jest nieważna. Ja powiedziałam, że mógłby przecież pójść do pracy, kiedy ona jest w szkole, ale on stwierdził, że nie, musi się nią zająć, musi ją odwozić, ona nie słyszy i nie da sobie rady. No niestety, w slumsie kobieta ma bardzo ciężkie życie, a już nie wspominając o takiej kobiecie, jaką jest Pudzia, która nie słyszy, która nie mówi, robi się z niej totalną ofiarę losu. I to zawsze będzie takim pretekstem. Poza tym wiek Pudzi to idealny wiek, żeby zostać żoną, żeby rodzić dzieci, ale chyba jej ojciec nie do końca chciał, żeby tak było. Mimo że ja wiem, że Pudzia była zakochana, bo w slumsie pojawił się pewien kawaler i nawet Pudzia wytatuowała sobie jego imię. Mnie teraz każdy sobie zadaje pytanie, skąd te tatuaże w slumsie, ale tego typu amatorskie narzędzia oni mają. No i ta miłość w tym slumsie kwitła.
Ale ten człowiek się raz pojawiał, raz znikał. Poza tym rozmawiałam też z nauczycielką płci i mówiła, że różnie może to być. Tym bardziej, że chłopak był z Nepalu, miał jakieś tam nieciekawe sytuacje kryminalne. Tak słyszałam, ale ile w tym prawdy, Bóg wie. Nie ukrywam, że bałam się o nią. Było to dla mnie bardzo dużym psychicznym obciążeniem. Czułam się też odpowiedzialna, tak? I cały czas szukałam wyjścia z tej sytuacji, chociaż kończyły się moje opcje. Dziewczyny na pokładzie, moje koleżanki opowiadały mi o handlu żywym towarem, o tym, co może jej się przytrafić, o tym, ile dziewczyn zostaje porwanych, wywiezionych na granicę z Nepalem, że traktuje je się bardzo brutalnie, są prostytutkami, świadczą usługi. Ja to wszystko miałam w głowie. Czara goryczy przelała się tak naprawdę we wrześniu 2017 roku, kiedy przyleciałam ponownie do Bombaju, a Pooja była cała pobita. Plecy, nogi. Jej drobne ciało pokrywały siniaki. Pooja bardzo mi się skarżyła, a ja naprawdę nie wiedziałam, co mam robić. Chyba ostatecznie bardziej to przeżywałam niż ona sama, bo zdarzały mi się sytuacje, gdzie po prostu dotykały mnie chwile słabości i zdarzało mi się płakać przy niej. Gdzie to ona mnie pocieszała, to przecież ona była ofiarą. Powiedziano mi, Olka, jeżeli ona nie opuści tego środowiska, to nic się nie zmieni. Będzie bita, będzie dalej tak jak jest, a ty nic nie będziesz w stanie zrobić. Klamka zapadła tak naprawdę w październiku. Zapytałam się Poodzi, czy nie zechciałaby lecieć do mojego kraju. Co prawda też na obecny moment, kiedy o tym opowiadam, to ciężko sobie to wyobrazić i zobrazować, żeby dziewczyna zrozumiała, o co chodzi. Ale wiedziała, że istnieje coś takiego jak samolot. Wiedziała, że gdzieś tam jest jakiś świat. No i dawałam jej do zrozumienia, że ja skądś pochodzę, że nie jestem z Indii, poza tym mój kolor skóry o tym świadczył. Pokazywałam jej obrazki w internecie przedstawiające moje miasto, Warszawę, przedstawiające Polskę. Pytałam, czy nie wolałaby zostawić tego kraju. Pytałam, czy po prostu nie chciałaby żyć normalniej, gdzie byłabym w stanie ją uchronić przed tym, co po prostu wyprawiał jej ojciec. Fakt, że to nie było proste i wydawało się taką misją na Marsa. Poza tym zostałam jakby też sama. Gdzieś w pewnym momencie Ryan chyba zwątpił w to wszystko, bo przestało nam wychodzić. Skończyły się opcje. On też przecież pełnił rolę takiego jakby kuratora, tłumacza. Ciągle mi pomagał. Nieprzerwanie. Wykonywał telefony, różne formalności. Byliśmy z tym sami i dla nas dwójki było to bardzo, bardzo ciężkie. Nie mieliśmy ekipy, nie mieliśmy nikogo, kto by nas w tym wszystkim wspierał. Pooja wyrażała chęci, ale wytłumaczyłam jej, że do tego celu potrzebny jest paszport. Pytała mnie, kiedy go zrobimy i w ogóle jak to ma wyglądać. No to wytłumaczyłam jej, że będziemy musiały o tym porozmawiać z ojcem, ale powiemy mu, że ona poleci tylko na wakacje. Więc nie miałam zamiaru mu powiedzieć o tym, że po prostu ją zabiorę i nigdy nie wróci, tak? No wydawało się to nienormalne, absurdalne, jakkolwiek to nazwać, ale ja wiedziałam, że to jest odpowiedzialność i mimo, że coś nie wychodzi, ja mam obowiązek wręcz, aby ją chronić. To był już któryś rok z kolei, kiedy ja przylatywałam do tych Indii i nie wyobrażałam sobie, żeby tak po prostu ją zostawić. Cały ten zamysł wiązał się z tym,
że musiałam zostawić moją pracę w Omanie, pracę, którą kochałam. Pomyślałam, że zaaplikuję do polskich linii. Próbowałam w głowie utworzyć pewien plan, jakby miało to wyglądać. Sytuacja pilnie wymagała interwencji i myślę, że osoba, która przeżyła pewien horror domowy, osoba, która jest ofiarą przemocy domowej, będzie w stanie zrozumieć moje działania. Wiedziałam, że jeżeli nie spróbuję, to nie da mi to spokoju i nie będę w stanie normalnie żyć, normalnie pracować, normalnie funkcjonować. Zanim jednak uczyniłam kroki rezygnacyjne z mojej pracy, to musiałam skontaktować się z kimś, kto byłby w stanie mi powiedzieć, jak będą wyglądać formalności w Polsce, jeżeli chodzi o wizę dla ludzi. Bo tak jak powiedziałam, wykonanie paszportu dla osoby, która pochodzi ze slumsów, która nie ma kompletu dokumentów, jest czymś bardzo ciężkim. W ogóle wielu ludzi w Indiach nie jest zarejestrowanych, nie ma potwierdzenia, że w ogóle istnieją. Ale w przypadku Pooji o tyle było dobrze, że miała chociaż akt urodzenia, urodziła się w szpitalu, a nie w domu, tak jak wielu przychodzi na świat w Indiach. Udało mi się skontaktować w Polsce z panią prawnik, która zajmowała się tego typu rzeczami i jakby zajmowała się dokumentami ludzi, którzy przybywali z Indii w sprawie pracy, w sprawie edukacji. I w tym przypadku bardzo mi pomogła. Opisałam sytuację Pooji, opowiedziałam jej historię i ta osoba też nie zawiodła, nawet mnie zaskoczyła. Powiedziała, że pomoże nam za darmo, a przecież nie musiała tego robić. To dzięki niej mogłam rozpocząć jakiekolwiek kroki, jeżeli chodzi o paszport. Naprowadziła mnie, jeżeli chodzi o prawne kwestie. Bardzo mogłam na niej wtedy polegać. Tak naprawdę wtedy zaczęła się nasza walka, a ja grałam z diabłem w karty, którym był jej ojciec. Ryan powiedział o zamyśle moim, oczywiście nie o tym, że chcę ją zabrać, tylko po prostu, że Pooja poleci na wakacje i że musimy wyrobić jej paszport. Pojechaliśmy, zaczęliśmy załatwiać formalności, on nam przy tym towarzyszył. Ja przylatywałam do Indii nawet kilka razy w tygodniu, bo trzeba było wykonać zdjęcia, trzeba było ciągle coś potwierdzać. Poza tym to ja kontaktowałam się z ludźmi, którzy w jakiś sposób realizowali mi to. No i niestety okazało się, że jest to mafia. Moim zdaniem proces robienia paszportu w Indiach jest bardzo skomplikowany, a z tymi ludźmi był skomplikowany jeszcze bardziej. Bo Pooja była osobą ze slumsów, więc każdy to wykorzystywał, że biała kobieta przyleciała, więc trzeba wycisnąć jak najwięcej pieniędzy. No, informowano nas, że jeżeli nie wpłaci się tyle i tyle, to paszportu nie będzie. Dlatego na tych etapach wyrabiania paszportu ciągle coś było nie tak. Jeszcze przed wylotem do Polski zaczęły się największe cyrki, największe problemy, bo ci ludzie nie współpracowali tak, jak ja sobie to wyobrażałam. A już nie wspominając o tym, kiedy byłam w Polsce i kiedy wszystko załatwiałam przez telefon, tak? Kiedy próbowałam kontaktować się jeszcze z innymi ludźmi, którzy próbowali się kontaktować z tymi, co wyrabiają paszport. Szukałam cały czas Hindusów, którzy mogliby się kontaktować i sprawdzać ten cały proces. Ale to też było bardzo trudne. Wiele rzeczy nie było dla mnie jasnych i ja tak naprawdę nie wiedziałam, czy ten paszport będzie, czy go nie będzie. Zdarzało się też, że okłamywano mnie, że Pooja była w danym miejscu, a tak naprawdę jej nie było. Umawiałam się z ludźmi,
Potem się okazywało, że ci ludzie w ogóle nie kontaktowali się, nie odpisywali na wiadomości. Był to taki nasz roller coaster. W Polsce zaczęłam kolejne szkolenie do polskich linii lotniczych. W tym czasie też formalności cały czas trwały. Ja walczyłam non-stop, aby dowiadywać się na bieżąco, co się dzieje z tym paszportem, ale też został wstrzymywany wiele razy. Potem policja chciała kolejne pieniądze, bo niestety, ale tutaj policja ma dużo wspólnego przy wyrabianiu paszportu w Indiach i no, liczą sobie za pewne rzeczy. Tak jak powiedziałam, kraj, jeśli chodzi o Indię, to korupcja tutaj nie jest niczym nowym. Gdy już dowiedziałam się, że paszport przyszedł, wysłałam jedną kobietę, którą poznałam przez internet. Wysłałam ją do slumsów, do Pudzi i poprosiłam o kopię paszportu, bo była ona niezbędna do tego, aby wykonać dokumenty wizowe. Wtedy też miałam możliwość, aby z Pudzią porozumieć się przez kamerkę, tak, na WhatsAppie, na aplikacji. I Pudzia cały czas pytała, kiedy przyleci, że paszport już jest, że jest szczęśliwa, bo wiem, że wcześniej dużo o niego pytała. Ja w tym czasie w Polsce szykowałam dla niej miejsce, mieliśmy wynajęte mieszkanie w Warszawie, szykowałam dla niej pokój, kontaktowałam się ze szkołą, która mogłaby ją przyjąć, no bo chciałam, żeby Pudzia tutaj mogła kontynuować naukę, żeby mogła się rozwijać, no i wiadomo, że musiałaby to robić, no bo w Polsce, żeby żyć, trzeba w jakiś sposób być wyedukowanym. Ja cały czas byłam w kontakcie z moją prawnik, rozmawiałyśmy, mówiła mi cały czas o procesie, mówiła, jak to będzie wszystko wyglądać, co będzie następne po tym, gdy Pudzia przyleci do Polski. Wydawało mi się to naprawdę bardzo realne i Ania dawała mi dużą nadzieję. Ania to właśnie prawnik. Grudzień to był taki kulminacyjny moment, gdzie wszystko już było prawie przygotowane. Kupiłam Pudzi bilety lotnicze, musiałam zakupić w jedną i w drugą stronę, bo taki był wymóg wizowy. Musiałam przedstawić dokumenty do urzędu imigracyjnego, jeżeli dobrze to nazywam, ale to z tego co pamiętam to był taki urząd. Musiałam wszystko udowodnić, że stać mnie na to, aby ona została na początku na 3 miesiące, bo dopiero potem nastąpiłoby przedłużenie wizy. Na początku musiała być na turystycznej, więc tak to wyglądało. Pamiętam, że było to dla mnie bardzo stresujące. Ogromnie się denerwowałam, bo nie wiedziałam, jak to wszystko wyjdzie. Cały czas myślałam, jak ja wyląduję, co to będzie, jak w ogóle ma do tego wszystkiego dojść, mimo że prawnie Pudzia mogłaby opuścić Indię. Spakowałam się, poleciałam. Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że nie zaliczyłam mojego szkolenia, ale chyba dobrze się stało, bo wiem, że gdybym zaczęła latać w tamtym momencie, to nie mogłabym po Pudzie polecieć, więc w jakiś sposób byłam szczęśliwa z tego powodu, że oddałam te egzaminy. Dostałam kolejny termin szkolenia i wiedziałam, że ze spokojną głową mogę polecieć do Mumbai. Gdy już wylądowałam rano, około 7, 8, poszłam do slumsów, będąc przekonana, że Pudzia tam jest, ale w momencie, kiedy przyszłam, okazało się, że jej nie ma. Więc pytam, gdzie jest Pudzia? Ojciec powiedział, nie ma. Ja mówię, gdzie jest? U matki. Okazało się, że Pudzia po prostu uciekła. A na miejscu, no niestety, nie zostałam w wcale lepszej sytuacji. Zapytałam Pudzi, co się stało, dlaczego jej wszystkie walizki są u matki, co ona tutaj robi. Na co odpowiedziała, że ojciec ją bił, nie dawał jej jedzenia,
które miała zapewnione od nas, ode mnie, od Ryana, że głodził ją w momencie, kiedy chciała jeść. On powiedział, że ma sprzątać, Pudzia się buntowała. Jak się wtedy czułam? Można sobie odpowiedzieć na pytanie. To był właśnie konflikt tych dwóch światów. I zapytałam się jej matki, co teraz? Ona była kompletnie pijana. Była pod wpływem alkoholu wraz ze swoim obecnym mężem. Nie wiedziałam kompletnie, co tam się dzieje. No ale Pudzia stwierdziła, że ona chce tutaj być. A zapytałam, co z wylotem? Ona, że nie, że musi z matką zostać. Nie wiedziałam nawet, jak mam się do tego odnieść, bo jeszcze niedawno chciała lecieć, tak? Co prawda nie mogłam jej winić, ale zastanawiałam się, o co tutaj tak naprawdę chodziło. Bo matka piła. Wiem, że ojciec bił ją, był brutalny i to jest zrozumiałe, że do niej uciekła, ale niestety no, matka piła alkohol codziennie, nie trzeźwiała. Mówiła mi sama, że potwierdziła, tak, że Pudzi ojciec używa przemocy, że ją nachodził, dlatego kilka razy zmieniała miejsce zamieszkania, uciekała z Pudzią, bo widziałam, że się przyprowadziły i też mnie to zastanawiało. Próbowałam jeszcze rozmawiać z polskim konsulem. On trochę wiedział o sprawie Pudzi, no bo Ania kontaktowała się z nim wcześniej i powiedziała, że ta wiza będzie wyrabiana. No ale opisałam mu sytuację, jaka miała wtedy miejsce, że ona przyprowadziła się do tej matki, co ja mam zrobić. I on powiedział, słuchaj, nie ingeruj, bo jeszcze coś się stanie. Jeszcze może coś z policją być, że chcesz ją uprowadzić, cokolwiek. A ja przecież kompletnie nie miałam takich zamiarów, tak? Ona była poza tym dorosła. To mi się nie mieściło w głowie, tak? Przecież ona mogła za siebie decydować, ale nie o to chodziło też, żeby ją zmuszać, bo widziałam, że Pudzia była zmieszana i nie do końca już chciała jakby opuszczać te Indie. Widziałam, że chce zostać z tą matką. Pudzia tłumaczyła mi, że nie może jej tak zostawić, że ona sobie zrobi krzywdę, jak Pudzi nie będzie, że musi się nią zaopiekować, muszą się sobą zaopiekować. Mówię, no dobrze. Ostatecznie musiałam to zaakceptować, mimo wszystko. Fakt, że było mi bardzo ciężko to zaakceptować i to był chyba jeden z najgorszych dni w moim życiu, kiedy wiedziałam, że po prostu trzeba powiedzieć stop, gdzie musiałam przyjąć do siebie tą informację, że ona jednak woli zostać tutaj w Indiach. Tłumaczyłam sobie na wszystkie sposoby, że tak po prostu być musiało i doszło do mnie, co prawda po jakimś czasie, ale doszło, że tak naprawdę osoba z Indii, która pochodzi z innej kultury, która ma tak zakorzenione więzi rodzinne, która pochodzi ze slumsów, z biedy, gdzie nikt jej nie tłumaczył, gdzie nikt nie dał szansy jej na rozwój, edukację, to przecież ciężko było jej podjąć taki krok, by zostawić matkę, by tak po prostu zostawić Indię. Ile razy my, ludzie, którzy jesteśmy wyedukowani, którzy mamy sporo możliwości, nie korzystamy z tego. A tutaj dziewczyna ze slumsów, której życie wyglądało jak wyglądało. Ktoś by mógł powiedzieć, że to porażka, że to strata czasu, że po co rezygnowałam z pracy, po co to, po co tamto. Ale mówię, kto tego nie przeżył, nie będzie w stanie zrozumieć moich działań, tego, co do mnie należało, jako osoba, która miała obowiązek ją bronić, bo ja tego wszystkiego się podjęłam. Ja ją wysłałam do tej szkoły, ja próbowałam jej lepszego życia. Poza tym zżyłyśmy się bardzo. Nasze relacje budowały się ze spotkania na spotkanie i nie da się
tak po prostu kogoś zostawić, bo ma problem, bo nie potrafi, bo jest mu ciężko. Oczywiście potem były jeszcze zwątpienia, bardzo trudne dni dla mnie, szczególnie jak wróciłam do Polski. Nie wiedziałam, co dalej będzie z Pudzią, rozstałam się z jej rodzicami w bardzo złych relacjach, ten paszport u niego został, więc nie wiedziałam, co może być dalej. Pytałam siebie, a co jeśli ten paszport będzie użyty do złych celów, jeśli coś jej zrobią? Co będzie dalej? To było moje pytanie. Spotkałam się z dużym niezrozumieniem ze strony ludzi, którzy jakoś też wcześniej mnie wspierali w tym wszystkim, gdy było dobrze, to było dobrze, a gdy stało się, co się stało, to nazywano Pudzię różnie, tak? Interpretowano naszą historię też w najróżniejszy sposób. Zarzucano mi, że to na pokaz. To po prostu łamano mi serce wiele razy, bo tak jak mówię, wielu nie potrafiło zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło w tych Indiach. Ile pracy, ile energii to wszystko mnie kosztowało. I tu nie chodzi o wyrzuty, tylko po prostu o to, co było, tak? Tak jak ta historia się zapisała. Warto tutaj podkreślić, że to nie był serial, nie było jednego scenariusza i tak naprawdę ten scenariusz napisało życie, ten, który mamy obecnie. Nie miałam bardzo długi czas kontaktu z Pudzią, nie wiedziałam kompletnie, co się dzieje, z Ryanem też nie miałam kontaktu. Byliśmy chyba oboje zmęczeni wtedy. I ja nie miałam nawet jak się dowiedzieć, co się dzieje przez długi czas. Długo żyłam na takiej bombie emocjonalnej. Myślę, że miałam w pewnym sensie depresję. Nie chciało mi się nic. Nie potrafiłam normalnie żyć. W sensie cierpiałam wewnątrz. Może na zewnątrz nie było to tak widoczne, ale mój ból był naprawdę olbrzymi i tutaj nie chodziło już o to, co ja zrobiłam, a o to, co mogło jej się przytrafić jeszcze, tak? Cały czas tliły mi się czarne scenariusze, cały czas się o nią bałam, często o niej śniłam. Też zabijał mnie od środka ten brak kontaktu, a już nie wiedziałam, czy mogę dalej być w jej życiu, czy nie. Przełamaniem tej ciszy była informacja o ciąży Pudzi. Ryan do mnie zadzwonił po 8 miesiącach, 9 i poinformował mnie, że Pudzia jest w zaawansowanej ciąży. Ta informacja wcale nie była jakąś szczęśliwą dla mnie, ale wiedziałam, że to było jej życie i kolejna sytuacja, która była w mojej głowie wcześniej. Ja brałam to pod uwagę, że to może się zdarzyć prędzej czy później. Szczególnie, że ona dalej mieszkała w Indiach. Byłam świadoma, że gdy to dziecko przyjdzie na świat, nie będzie miało ubranek, nie będzie miało butelek. Wiedziałam, że Pudzia nie będzie w stanie zapewnić dziecku wyprawki. Nie byłabym sobą, gdybym nie poleciała do tych Indii, bo taka też pojawiła się decyzja, że kupię to, co potrzebne małemu, przygotuję się na to, by ją znowu zobaczyć i polecę. Zorganizowałam zbiórkę w internecie najpotrzebniejszych rzeczy dla malucha. Sama też wybrałam się na zakupy. Spakowałam się w miarę, ponieważ był limit bagażowy i musiałam to zabrać i uparłam się, że to zabiorę, tak czy siak. Wtedy oczekiwałam na mój nowy kontrakt w Kambodży.
bo przeprowadzałam się z Polski, zdecydowałam, że będę chciała wrócić do Azji i wtedy miałam taką przerwę, gdzie po prostu miałam możliwość, by polecieć do Indii. Zastanawiałam się, czy Pudzia będzie chciała mnie widzieć, zastanawiałam się, czy tęskni, co myśli, jak się czuje. W momencie, gdy ją zobaczyłam, byłam bardzo szczęśliwa, że mogłyśmy być znowu razem, że znowu te nasze drogi się jakoś zeszły, mimo że wydarzyło to, co się wydarzyło. Wtedy przekonałam się, że po prostu to wszystko było po coś i że nic nie dzieje się bez przyczyny. Emocje wzięły górę i nawet teraz, jak o tym myślę, to wszystko wraca do człowieka. Rozumiałyśmy się bez słów, tak jak zresztą zawsze, tak? Ludzie nie słyszy i nie mówi. Ale wtedy nie musiałyśmy nawet gestykulować, nie musiałyśmy wymieniać zdań między sobą w tej takiej naszej konwersacji. Ona po prostu wiedziała, że ja jestem. Wiem, że tęskniła i mogłam ponownie być w jej życiu. Miała pokaźny już brzuch. Miała rodzić w listopadzie, chociaż też do końca nie byłam przekonana, kiedy. Ułożyłam jej te ciuszki, bo tego zaopatrzenia dla malucha trochę było. Kupiłam jej trochę rzeczy też na miejscu, szafę dla małego. Ale Pudzia skarżyła się, że z matką wcale nie jest tak dobrze. Matka nie trzeźwiała, jak piła, tak piła dalej. No i to było jej utrapieniem. Ale wtedy nie myślało się o tym, żeby cokolwiek zmieniać. To było nasze takie też wspólne odnalezienie się po tym wszystkim. Gdy już byłam w Kambodży na kontrakcie, Pudzia dzwoniła do mnie od swojego męża, bo jego też poznałam, tak bardziej. Ale wiadomo, że z nią spędzałam więcej czasu niż z jej mężem, bo raczej wtedy on nie ingerował w nasze relacje, dał nam czas, żebyśmy go spędziły po tak wielu miesiącach. Wiem, że te oczekiwania względem matki nie były takie, o jakich myślała wcześniej. Myślę, że nie do końca wyobrażała sobie, że tak będzie i że ta matka będzie utrudniać jej życie, chociaż ja już wtedy zdawałam sobie sprawę. Pudzia opowiadała mi, że matka wyrzucała ją na dach. Opowiadała mi, że wielokrotnie robiła libacje alkoholowe, nie dawała jej spać, biła się z ojczymem Pudzi, czyli ze swoim obecnym partnerem, że nie dawała spokoju młodemu małżeństwu, bo Pudzia została żoną w momencie, gdy zaszła w ciążę. Nie było to aranżowane małżeństwo,
No ale ze względu na kulturę Pudzia musiała zostać żoną. Mój kontrakt w Kambodży niestety szybko się skończył, bo okazało się, że moja firma zbankrutowała. No i ponownie wróciłam do Polski. Spędziłam w Polsce 2 miesiące i po tym czasie zdecydowałam się, że znowu odwiedzę Pudzię. Chciałam zobaczyć małego, bo już pojawił się na świecie 16 listopada 2018 roku. Bardzo mi zależało, żeby poznać jej dziecko, żeby znowu zobaczyć ich wszystkich, ale już w komplecie. Przyleciałam do Indii. Pudzia była w jeszcze gorszych warunkach. Żyła dalej z matką, ojczymem, mężem, w małym pomieszczeniu, brudnym, a zapach alkoholu unosił się w powietrzu. Pudzia skarżyła się, a ja nie wiedziałam znowu, co mam zrobić. No bo próbowałam raz, tak? I to jeszcze nie tak dawno. Bałam się spróbować ponownie. Nie było ich stać na wynajęcie czegoś we trójkę. Nie z tej skromnej wypłaty. Pudzi matka ciągle robiła awantury. Wymuszała na mężu Pudzi, aby oddawał całą swoją wypłatę, co oczywiście szło na alkohol. Niby Pudzi mama pracowała i ojczym, ale nikt się tym nie przejmował, tak? Dalej pieniądze były wydawane na alkohol. कर लेना इतने अच्छे लोग हैं, लोग आके मिलके सामान कितना देंगे? नहीं कुत्ते मांगता है उसका बच्चे का पूरा देंगे। ये आके चिल्ला बच्चा को देगा देने का भाग जाने का लेकर ये कौन है? ये बाहर मांगता है लेकर देना निकलता है याला उड़ीते फोटो कला काटते बच्चे का उन लोग हम नहीं फोटो काटते ही नहीं, वो ऐसा दिखते ही खाली। और कल भी बोलली या तिघाला मी रूम देतो जा ना मग सगळं सांगा तुम्ही. नाही मी आवाज नाही करणार नाही बाहेर चाललो हा जातो बाहेर लंडनला चालले. जेवायला थाळी बसले मारायची धमकी काय केलं जेवणाला आम्हाला तरी वार काय गो सगळं वारून आणले आम्हाला तरी वार जेवायला पैसे ना बँकेना. Tak naprawdę zajęło mi 2 dni, aby ponownie zdecydować się, że chcę jej pomóc. No bo prosiła mnie o to. I zdecydowałam się, że znajdziemy im nowe mieszkanie, nowe miejsce, gdzie będą mogli żyć wraz z dzieckiem. Poprosiłam Pudzi męża, aby znalazł jakiegoś właściciela mieszkań, aby znalazł kogoś, kto wynajmuje, bo ja kompletnie nie wiedziałam, jak się tutaj odnaleźć. To jest wieś 60 km od Mumbaiu i nawet nie było kogo poprosić, by coś wynająć w pobliżu. Więc jedyną osobą, która mogła coś wiedzieć, był mąż Pudzi. O godzinie 5 po południu byliśmy umówieni z jednym mężczyzną, który rzekomo wynajmował mieszkania, no ale się nie pojawił. I ja, chcąc pokazać okolice na Instagramie, bo wtedy robiłam relacje na żywo, natknęłam się na rodzinę. Natknęłam się na rodzinę, która zapytała mnie, w sensie to była babcia z wnuczkiem, wnuczkiem, zapytała się, co ja tutaj robię. Na co odpowiedziałam, że szukam pomieszczenia dla 3-osobowej rodziny. I słuchajcie, znalazłam przypadkowo mieszkanie. Mieli takie. Udostępnili mi miejsce dla całej trójki. I jeszcze tego samego dnia Pudzia wraz z mężem i dzieckiem się przeprowadzili. Jedyne, o co trzeba było zadbać, to remont, bo mieszkanie było całkowicie w stanie surowym. Mieszkanie. Był to pokój. Jest to pokój z toaletą, w sensie ma takie małe pomieszczenie, które można nazwać toaletą. No w naszych głowach to się nie mieści i nie będzie to toaleta, ale tak tutaj jest w Indiach, że w jednym pomieszczeniu się je, w jednym pomieszczeniu się śpi, w jednym pomieszczeniu w zasadzie wszystko się robi.
Zebrałam kolejną zbiórkę na remont. Zorganizowaliśmy to wspólnie z internautami, z mojego Instagrama, z mojego Facebooka. I bardzo się cieszyłam, bo kolejny raz udało się zrobić coś naprawdę dobrego. Od 3 tygodni rodzina ma spokój i mam nadzieję, że będzie już tak zawsze. Pudzia jest wspaniałą mamą. Nawet nie przypuszczałam, że dziewczyna, która nie ma edukacji, która tak mało wie o życiu, tak dobrze poradzi sobie przy wychowywaniu syna. Jest cudownym człowiekiem i moim zdaniem spisuje się świetnie w tej roli. Podda się.